We got your warning. We've been waiting. Gentlemen, I want to introduce you to my friend, Optimus Prime. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj kontynuujemy nasz taki podcast opowieści o królestwach i królach. I dzisiaj jesteśmy na królestwie 3299 i to jest bardzo młode królestwo. Tutaj mamy na tapecie, którą tu widzicie, sojusz Ice Wolves. Jest z nami Wilku, lider całej tej gromady, powiedzmy, wilków. Siema, Wilk. Siema, witam wszystkich. Cześć. Od razu mówię na wstępie, że bardzo nagrywamy w taki dość typowy sposób, bo Wilku jest w tym momencie w pociągu i zgodził się po prostu z nami połączyć, nagrać ogólnie cały podcast o opowieści o królestwach i królach. Wilku, powiedz mi, jak to tutaj u was w królestwie wyglądało na samym początku? Bo ja mniej więcej o waszym królestwie się dowiedziałem od złodziejki, która tam kiedyś pisała. Powiedz nam, jak się to w ogóle narodziło, jak tu wylądowaliście, jak też, nie wiem, stałeś się królem, od kiedy tym królem jesteś? No w sumie królem, znaczy jak to się zaczęło? No zaczęło się tak, że znajoma, z którą grałem w poprzednim królestwie 2653, powiedziała, że rozwijają projekt i mają tam sojusz i potrzebowałaby pomocy, żeby ten sojusz poprowadzić. No jakąś tam wiedzę posiadałem, więc otworzyłem nowe konto na 3299 i zaczęliśmy prowadzić ten sojusz. No, próbowałem podpowiadać tam królowi, próbowałem budować flagi, no takie standardowa procedura, jak się rozwija całe królestwo. No i później tak się stało, że ludzie z tego naszego królestwa już wybrali u nas króla, był to Aurelian, ale niestety ludzie zaczęli migrować z tego królestwa. Było też bardzo dużo Polaków, bardzo dużo fajnych graczy, high spenders i tak dalej. No ale w momencie, kiedy już prawie wszyscy wyemigrowali z tego królestwa, inne sojusze postanowiły obalić tego króla i go wygrać. I wybrali mnie, że ja poprowadzę całą tą akcję obalenia króla. Oni mnie wszyscy wesprą, ale zostały też praktycznie same konta takie po 9, po 8 milionów, po 11 milionów, także takie same słabysieńkie. A król wtedy miał około 25 milionów mocy. No w każdym razie zaplanowaliśmy akcję, ułożyłem całą strategię, w ciągu jednej nocy udało się króla obalić, no i w sumie to ludzie wybrali, że ja mam pełnić jego obowiązki, no i tak stałem się królem. I to tak nasze królestwo na dzień dzisiejszy ma około 282 dni. I od tamtej pory jestem niepodważalnie królem i nawet to była jedna chyba próba obalenia mnie przez Wietnamców, których za specjalnie nie lubimy i nie chcemy w naszym królestwie, ale poza tym wszyscy stają w obronie królestwa i nie chcą żadnych zmian w tej kwestii. A jak wam wyglądało ogólnie KVK1? Tam mieliście jakieś szanse na wygranie, czy jak to ogólnie wyglądało, pierwsze KVK wasze? Wiesz co, moje główne konto było już kontem T5 i nie zdawałem sobie sprawy, że KVK1 może być aż tak trudne. Próbowaliśmy do końca KVK, nie daliśmy rady odbudować zrujnowanej fortecy. Tak wyglądało nasze pierwsze K. Robiliśmy mobilizację, robiliśmy spory nawet na 3 sojusze i do samego końca KVK nie udało nam się nawet zrujnowanej fortecy odbudować. Tak to wyglądało. Inne królestwa się z nas śmiały, wiesz, te takie złośliwe królestwa, bo ci, którzy nas znali, ci, którzy poodchodzili, wiedzieli, że robimy wszystko, co się da i nas wspierali, tylko po prostu, jeżeli masz 2 miliony T5 w zrujnowanej fortecy i strażników, a idziesz na to wszystko kątami po 4, po 5 milionów, bo tylko takie z nas zostały, to po prostu było to niewykonalne. Ja pierwszy raz się dowiedziałem, ile mamy aż boostów możliwych do zastosowania, żeby zwiększyć nasze szanse. No niestety i tak się nie udało. A KVK2 jak tu u was wyglądało ogólnie? KVK2, ogólnie w KVK1 i tak należeliśmy do grupy zwycięskiej, czyli mieliśmy sojusz z innym królestwem, nie było żadnych sporów i stanowiliśmy część tego sojuszu, który wygrał, czyli to było wtedy 33-0-0. I my byliśmy jego sojusznikami, czyli byliśmy w grupie zwycięskiej. Z KVK2 przeszła migracja przez nasze królestwo i zasiliło nas wiele silnych kont, plus doszła moja ekipa, która jest ściągnęła do naszego królestwa. Ekipa, z którą gramy od samego początku. 5 czy 6 graczy, już dokładnie nie pamiętam cyfry, ale znam ich wszystkich oczywiście. I plus migracja, trochę Polaków, trochę zagranicznych.
i KVK2 już poszło nam naprawdę świetnie. Też Mhm. należeliśmy do sojuszu zwycięskiego. Nie byliśmy my, ci, którzy byli najsilniejsi, ale należeliśmy do sojuszu zwycięzców. Mhm. Czyli win, ale bez gwiazdki to był. To jest też dobry wynik. To... Win bez gwiazdki, ale moje konto znalazło się w Galerii Sławy. A, no to elegancko. To bardzo fajnie, bo to jest dość fajne wyróżnienie, tym bardziej jeszcze na KVK2, nie? To widać, że dużo walczyliście. Bardzo dużo walczyliśmy od samego początku. Niestety układ mapy jest, nawet teraz w KVK3 jest dla nas niekorzystny, bo cały czas zostajemy jako sąsiadów silniejszych przeciwników. Ale no, nie poddajemy się, walczymy tak jakby byli równi nam albo i słabsi. A jak wychodzi, tak wychodzi. Ogólnie ekipa jest grana, ludzie są waleczni i nie ma z tym żadnego problemu. A jeżeli chodzi o wasz ogólnie sojusz, to wy ściągaliście w ostatnim czasie dużo Polaków, dużo jakichś zagranicznych graczy na KVK, mówię o dwójce, bo teraz jesteście na KVK3 i wiadomo, że z tymi migracjami to tylko paszporty króla, ale jeżeli chodzi o KVK2, to co mówisz, to jest fajne konta, to ile takich fajnych kontów udało wam się ściągnąć? No bo wiemy, że te 50 miejsc różnie bywa z tym zajmowaniem, nie? To są nieproszeni goście są. Tak, to jest loteria. KVK2 ta migracja to jest loteria. Mieliśmy wiele kont umówionych i z tych umówionych, z tych, które chciały do nas aplikować, około 30%, a cała reszta niestety wbiła na tak zwanego krzywika. Ale jako król zaznaczyłem, że nikt nie dołącza do naszego sojuszu, dopóki z nim osobiście nie przeprowadzę wstępnej rozmowy. No i po takiej rozmowie dopiero dodawałem ich do naszego sojuszu. Okazało się to bardzo dobrą decyzją, bo wszyscy okazali się lojalnymi graczami. No poza jedną osobą i to był człowiek z Wietnamu, ale już się z nim uporaliśmy. No, z Wietnamczykami jest różnie. Raz trafisz na bardzo spoko Wietnamczyków, a raz trafisz na bardzo niespoko Wietnamczyków. A dużo ludzi właśnie miesza czasem Wietnamczyków z Koreańczykami. To tak naprawdę czasem Koreańczycy są najbardziej winni. Trochę wiem, bo przesiedziałem dużo z Wietnamczykami i Koreańczykami w jednym królestwie, więc coś o tym wiem. A teraz KVK3, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, no? Jeszcze jeżeli chodzi o Wietnamców, ogólnie nie jesteśmy rasistami, nie mamy nic przeciwko tym ludziom, tylko nie dość, że mają inną porę grania i to naprawdę inną, czasami nawet ten tłumacz w grze nie nadąża za tym, co oni chcą napisać, a z racji tego, że no grają jak grają, mówisz, że wiesz jak, to po prostu staramy się ich nie przyjmować, jeżeli mamy wybór wybrać ludzi z Ameryki, z Australii, czy z innej oczywiście strefy czasowej, ale nie Wietnamczyków, no to staramy się wybierać tych innych. No, z Azjatami jest pod tym względem jest duży problem. My na KVK w semisezon się o tym dowiedzieliśmy. Też na tym Królestwie Dzieła przedtem grałem na 3.090 i faktem Azjaci w tamtym okresie no nic nam nie pomagali jakoś, więc wiem o czym mówisz, więc 100% rozumiem. A KVK3, tutaj jak rozmawialiśmy, no to widzę, że jesteście praktycznie pod Kingslandem, ale mówiłeś, że tutaj będzie ciężko wygrać, nie? Będzie ciężko wygrać, dlatego że ewidentnie widać, kto u nas jest najsilniejszym królestwem. Przewaga jest prawie dwukrotna, więc nie mam złudzeń, które królestwo wygra to KWK. Ale nie zmienia to faktu, że KWK3 jest dosyć takim spokojnym KWK, gdzie większość czasu się tylko walczy w ruinach i zbiera surowce. Kingsland będzie ciekawy. A czy dotkniemy Zigguarda? No to się okaże. No, może akurat się ułoży tak, że go dotkniemy i zbierzemy dodatkowe nagrody. Do tej pory zebraliśmy wszystkie możliwe nagrody, więc nie ma co lamentować. Trzeba zbierać siły na kolejne KWK4, gdzie jeszcze się wzmocnimy graczami T5, no i zobaczymy, jak tam pójdzie. Wy jesteście w tym momencie w jakim seedzie? W seedzie C? My jesteśmy w seedzie B, wysoki seed B. O, to też fajnie. Jeżeli chodzi o dobór sojuszników w KWK3, to jest 4 sojuszników i system daje jednego gracza, jedno królestwo z seedu A i 3 królestwa z seedu B. Tak to jest dobierane. W naszym przypadku. No, okay, I u nas z seedu B nasze królestwo jest najsilniejsze.
Okej. Widać to po punktach honoru przede wszystkim, to widać i po aktywności. Przeważnie na wszystkich wydarzeniach mam pełny sojusz, co jest zdumiewające, jak 160 osób wbija ci na ruiny. To jest imponujące. No to nie, to fajnie, że wiesz, fajnie, że macie już jakieś tutaj też plany, jeżeli chodzi o KVK4, że już myślicie o tym, żeby wzmocnić się graczami T5, bo to na pewno wam pozwoli. Ogólnie ja od jakiegoś czasu właśnie uważam, że CDA i CDB moim zdaniem są najlepsze do gry, jeżeli chodzi o tą grę. Takie jest moje zdanie. No chyba, że jesteś bardzo dużym spenderem, no to idź grać na Imperium, nie? Ale wiadomo, że właśnie Seed B i Seed A to fajnie, bo dla przykładu teraz wspomnę, inne polskie królestwo, nie wiem czy słyszałeś, ale 3025, oni też są w Seedzie B. No i dobrało im drugie KVK, w miarę dobrze im dobrało, no i oni tam no skończą raczej z gwiazdą, więc fajnie, że tylko że oni też byli na innym, wiesz, inaczej budowali struktury KD niż tak jak wy tutaj, nie, bo tutaj wy sobie jakoś od początku to tam robicie, nie, od początku KVK1, tam troszeczkę inaczej to wyglądało, ale fajnie, że właśnie polskie królestwa tak jak wasze, tak tam inne polskie KD naprawdę się fajnie rozwijają. No i przede wszystkim nie rozpadacie się, to też jest ważne, bo teraz już tak ciężko czasem utrzymać stałą ekipę, nie? Jesteś z nami, Wilku, czy pociąg nam cię ukradł? Wilu jest w trakcie jazdy, więc może być tak, że nam go troszeczkę ucięło na rozmowie, bo czasem tak niestety podczas wiadomo, jak się jedzie pociągu, jest problem. No ale ja tutaj jak Wilu się zaraz do nas dołączy, mam nadzieję, zaraz zobaczymy, czy jest na Discordzie, więc zaraz nam pewnie tutaj się połączy z powrotem i powie parę słów. Jeżeli chodzi o samo tutaj 3299, to jak ja tutaj obserwowałem wcześniej, to naprawdę fajnie sobie rozwijali to królestwo, bo też było widać po graczach, co tutaj migrują, że to są też, dużo jest Polaków, mają też tutaj zagranicznych, z tego co pamiętam, graczy, ale fajnie, że właśnie wiecie, że tutaj też się coś tworzy swojego i to jest młode dość królestwo, bo 3299, KVK3, tak jak wiecie, to jest dość młode królestwo, nie? Wilu jesteś? Chyba wilka nam porwało. No trudno, czasem tak bywa. Tak, wilka nam porwało, może zaraz wróci do nas na kanał. A czasem tak potrafi rozłączyć internet. O, Wilku, jesteś już z nami? Słychać mnie? Tak, Wilku, spokojnie. Tutaj mniej więcej już rozmawiałem, żeby wszyscy wiedzieli co i jak jest, więc słychać cię bardzo dobrze. No. Wilu, Dobra. powiedz mi... No? Mów, zadawaj pytanie. Powiedz mi, Wilu, jeżeli chodzi o KVK4, macie jakieś tam swoje wymogi, jeżeli chodzi o graczy, których byście chcieli sobie przyjąć do siebie? Wiesz co, ogólnie byłem już na Królestwie tylko polskim i uważam, że to nie jest idealny pomysł, bo zostaje tylko jedna strefa czasowa, więc staramy się mieszać tak, żeby co najmniej 2 strefy czasowe i to jest mój plan, żeby zebrać graczy tak jakby pół na pół, żeby to Królestwo całą dobę funkcjonowało, nie tylko w ciągu dnia polskich godzin. A jeżeli chodzi o nasze wymogi, no to mamy takie, wiesz co, ja myślę, że znalazłem taki troszeczkę inny sposób na prowadzenie królestwa, bo już to jest moje 4. królestwo i pierwsze jako król. I jako wymogi, no to tak, przede wszystkim aktywność, lojalność względem króla i królestwa i takie przyzwoite IQ, poziom inteligencji. I chyba to jest wszystko, co jest potrzebne do tej gry. Wiesz, to najważniejsze. A jeżeli chodzi o migrantów, to nie mamy wymogów takich, że wszyscy muszą być powyżej 60 milionów na mocy, wszyscy muszą być T5. Czasami uważam, że gracze, którzy mają 40 milionów mocy, a wysoką aktywność, są bardziej przydatni niż leniwe T5, które już osiągnęły wszystko, zdobyły wszystkich dowódców i sobie tylko wchodzą do gry, żeby sobie na ruinach popychać, nie? Także tak to myślę. A jak u was wygląda system, jeżeli chodzi o MG? MG w momencie, w okresie jałowym mamy regulowane. Czyli tak myślę, że tak jak większość królestw, gracze aktywni, gracze z zasługami dostają tam topowe miejsca w MG.
podczas KWK MGE mamy wolne. Mhm. Czyli każdy, kto chce, może zdobyć jaką nagrodę chce, może o to powalczyć, może wypstrykać się z przyspieszeń, z surowców, jak tylko sobie życzy. Ale w okresie jałowym wtedy, wiadomo, leniwych się wyrzuca z królestwa, a zostają tylko ci, którzy naprawdę pracowali i oni dostają wtedy możliwość rozwoju swoich skąd tak naprawdę. Mhm. Czy taki system DKP? No? Mów. Jeżeli chodzi o system złotych głów, mieliśmy też, że regulowaliśmy 2 pierwsze miejsca. Ten event, gdzie 20 złotych główek dostaje. Tak. No. Ale doszliśmy do wniosku, że więcej w tym roboty i więcej pilnowania niż to warte, więc gracze mogą się wykazać. Jak chcą zdobywać złote głowy, proszę bardzo. Także no nie mamy zbyt wiele zasad, co upraszcza grę, no bo tam grałem w takim królestwie, gdzie wszystkie zasady były ustalone, nawet nie można było na buluara pójść swobodnie, tylko trzeba było się na godzinę umawiać, więc no uważam to troszeczkę za chore, bo nie ma w ogóle swobody i satysfakcji z gry. Mhm. No to tak, to racja. A powiedz mi, jak u was wygląda też Arka Ozyrysa? Coś tam macie, już tam sobie pomalutku tworzycie? No bo chyba nawet teraz, nie wiem, czy do ligi przystępowaliście, czy jeszcze tak nie czujecie się na siłach, żeby tam w lidze jakoś walczyć o top 32 na przykład? Wiesz co, raz przystąpiliśmy do ligi, a na ten jeden mecz tylko przegraliśmy, ale i tak nie zakwalifikowaliśmy się dalej, więc na razie ligę sobie odpuszczamy. A jeżeli chodzi o Arkę, to tak jak mówiłem, mam tutaj swoją ekipę ludzi, których też przeprowadziłem. Bardzo fajnie się z nimi gra, mamy też swoje osiągnięcia. Niestety nie jest fair, uważam, że Lilith powinien to poprawić, bo system dobierania do Arki Ozyrysa jest paskudny. Jeżeli królestwo z KWK 3, gdzie nawet jeszcze z KWK 2, jeszcze nie weszliśmy w sezon 3, nawet nie mieliśmy boostów z muzeum, a dostawaliśmy królestwo już z KWK 4 ze wszystkimi boostami z muzeum, jak patrzyłeś na statystyki, to było chore i z dowódcami z SOK, to jak można taką Arkę wygrać? To jest po prostu niewykonalne. Nawet my jako gracze te 5, którzy byliśmy już w SOK, my mamy poblokowane wyposażenie, poblokowane wszystkie boosty. Nie, bo jeżeli mówisz o sytuacji, która była 2 tygodnie temu, to tak było, ale to wszystkim ogólnie cały make-up się zrąbał, bo jak rozmawiałem z innymi graczami i z innych królestw, lub też z królami innymi polskimi, to wszyscy podostawali ogólnie dużo mocniejszych przeciwników i to czasem dwukrotność kapeków i siły była większa niż danego królestwa, jak widziałem screeny, ale z tego, co się dowiedziałem od supportu Lilith, akurat mówię, tak było 2 tygodnie temu, bo nie wiem, jak wcześniej mieliście, to 2 tygodnie temu ogólnie to był Bóg, który tam Lilith miała przy dobieraniu na Arkę Ozyrysa, nie? No my tak trafiliśmy, że 3 razy z rzędu, naprawdę 3 arki z rzędu dostaliśmy KWK 4, wszyscy gracze po 100 milionów mocy, KP po 5 bilionów, ze wszystkimi boostami z muzeum, a my biedni nawet nie mogliśmy EQ użyć, nie? No to ciężki temat, to prawda. No. To pokazuje, że słabo to zrobili. Napisałem do Lilith, oczywiście Lilith mi odpisało, że problem tkwi w strategii. Każda strategia, jakbyśmy zastosowali dobrą strategię, to mielibyśmy szansę z każdym wygrać. No wiesz, no jak patrzysz na statystyki i nagle się okazuje, że gracz te 500 milionów mocy używa, nie wiem, Karola Młota, który ma plus 35 do obrony piechoty, no to o czym my rozmawiamy? No niewykonalne, żeby go pokonać. No tak, no to jest... no niestety Lilith ma tam czasem swoje odchyły, znaczy no, ja uważam, że mają dość poważne odchyły tam czasem, no ale no nic z tego już nie przeskoczysz, nie? Jeżeli chodzi o ich podejście. Piszemy do nich z nadzieją, że jak będzie tych pism z 50, to może w końcu się zainteresują problemem i coś pozmieniają. No, powinno być to lepiej dobierane, to naprawdę, no ale to jest Lilith, nie pierwszy raz, nie ostatni. Nie? Dokładnie. Powiedz mi taką jeszcze jedną rzecz. Wy tutaj na 3299, jak już gracie od 3 KVK razem, no to na pewno zauważyliście jakieś zmiany i pierwszą zmianą, jako wasze właśnie nowe królestwo,
to na pewno musieliście zobaczyć, że już nie jest tak tyle tych eventów, w sensie bardziej to chodzi mi o zbieranie do zbroi, czy materiały, już nie ma aż tyle tych takich eventów właśnie na tych podstawowych etapach tak dużo, jak było kiedyś. Też to zauważyliście, bo ja wiem, że na przykład od innych graczy na nowych KD, że oni jak grali na starych, to wyglądało to inaczej. Na przykład sam Mroczne Boże, jak się nazywało? Mroczny Legion. Mroczny Legion, tak. To sam, widzisz, ja go grałem chyba miesiąc temu ostatni raz. Mroczny Legion, no to sam Mroczny Legion kiedyś wychodził co 2 tygodnie praktycznie, a teraz to wypuszczą go raz na chiński rok, nie? A tam dużo materiałów można było wyciągnąć, nie? Wiesz co, jeżeli chodzi o eventy, to musiałbym się skonsultować ode mnie z graczem, któremu to powierzyłem, to jest wariat. On dla mnie to wszystko ogarnia, bo wiesz, jako jedna osoba nie jestem w stanie poprowadzić tego królestwa, ale fakt, pozmieniało się wiele. W ostatnim czasie nawet sam fakt, że dodali już graczy, dowódców stok. Tak. To już jest wielka zmiana. No, bo to prawda. To już jest wielka zmiana. A jeżeli chodzi o inne eventy, to samo. Wprowadzają zmiany, nie zawsze korzystne, no ale no co, nic na to nie możemy poradzić. Jeżeli zrobią nam Mroczny Legion 2 razy, no to będziemy go grali 2 razy. Robią 5, też go 5 razy zagramy. No w każdym razie, tak jak mówisz, po tych zmianach czasami trochę trudniej jest zdobyć główki, zdobyć wyposażenie, czy jakiekolwiek inne nagrody. Dlatego pytam, ponieważ pytałem cię ogólnie o te właśnie migracje, o właśnie dowódców SOG, jak ty sam wspomniałeś, też właśnie o te eventy, bo ja wiem, jak my byliśmy jednych z pierwszych królestw właśnie na 3.090, które jakby tak powiedzieć były ofiarami tych rzeczy, bo pierwsza z tych zmian, bo pierwsze to było właśnie te 50 migracji, gdzie też mieliśmy nagranych 50 kont, jak ty opowiadałeś, i z tych 50 kont 8 albo 9 kont do nas skoczyło, a reszta to podostawaliśmy albo farmy z innych królestw, które nam chciały zabrać miejsca w cross-sezonie, albo właśnie dużo graczy takich, wiesz, co mieliśmy bardzo aktywnych na KVK1, KVK2 i dzięki nim też wygrywaliśmy te KVK, odeszło, bo powiedzieli prosto, słuchaj, wchodzi KVK3, będą dowódcy SOG, a moje konto nie jest na to gotowe, więc oni mogą sobie zmigrować na KVK2 jeszcze raz, żeby wzmocnić się, jak coś, to potem do nas wrócą. I na KVK3 my jako właśnie 3.010 dowiedzieliśmy się, jak dużo takich bardzo aktywnych i mądrych graczy straciliśmy, bo dostaliśmy właśnie Azjatów, którzy przeszli z królestwa, które były, powiedzmy, słabsze i ci Azjaci nie byli aktywni wtedy, kiedy było trzeba. Więc automatycznie, jak teraz rozmawiamy właśnie o twoim królestwie, to właśnie się zastanawiam, czy ty też właśnie tak jak mówisz o tych dowódcach, czy wy też jakoś to odczuliście, bo widzę, że bardzo właśnie dużo graczy, dużo widzę takich kont na KVK2, KVK3, gdzie już są takie, wiesz, konta, które grały spokojnie gdzieś tam na 1.093, 1.960 i nagle KVK2, 10-15 milionów KP, lecimy, gramy, nie? Dlatego się o to pytałem, nie? Powiem ci, nasze królestwo zaczynało naprawdę tak jakby z lewej nogi, jak to mogę powiedzieć. Po tej migracji, gdzie nam ludzie odeszli i byliśmy najsłabszym królestwem. Można powiedzieć, że prawie, że umierało to królestwo, ale zacząłem to zbierać do kupy. Mówię, nie, to tak nie będzie, no przecież jak może królestwo umrzeć? I w KWK2 przyszły do nas te 50 osób, te losowych, że tak powiem, no tam część z nich była zaplanowanych. I KWK3 było dla mnie horrorem. Migracja w KWK3 była dla mnie horrorem, bo zlikwidowali w ogóle migrację w KWK3 między sezonami. A w tym samym sezonie mogą migrować tylko gracze, którzy mają młode konta. Tak. Nie mogło ci migrować stary gracz z KWK3 do KWK3, jeżeli różnica w koncie była 90 dni. Tak. I to spędzało mi sens powiek. I mówię, no dobra, odbudowujemy królestwo, KWK2 już ładnie wyglądało, w KWK3 jak mi ludzie odlecą, to znowu wrócimy tak jak w KWK1. Zostaniemy się z kontami 10 milionów i co z tego będzie? I tutaj muszę się pochwalić, że dzięki prowadzeniu królestwa, wiadomo, nie tylko sam, bo kilka osób je prowadzimy wspólnymi siłami, na KWK3 nie mieliśmy żadnych migracji wychodzących. Rozumiesz? To dobrze. Jak patrzyłem statystyki z 2 tygodni, to jak mi odleciało 10 kont i to takie konta, wiesz, po milion, po 2, jakieś tam farenki, które pewnie nie grają i postanowiły opuścić królestwa, to było wszystko. Jedyne co, to ściągnęli tylko do nas ludzie, widać high spenderzy z innych królestw KWK3, z tego samego sezonu, łącznie z jednym silnym graczem nawet 120 milionów.
ale w ogóle nie mieliśmy migracji wychodzących. To było dla mnie szokiem, bo jak gram w tą grę już kilka lat, tak nie było jeszcze ani jednego, jeszcze się nie spotkałem, żeby w okresie migracji ci ludzie nie uciekali z królestwa. To było dla mnie ogromnym szokiem. U nas się to stało. Pierwszy raz to widziałem. No to bardzo fajnie. Nie, bo wiem, że teraz ludzie różnie kombinują. Właśnie najbardziej ci low spenderzy albo free to play gracze. No bo wiadomo, że spender to tam jemu nie zależy powrót na to samo KVK z KVK2 na KVK2. Bardziej spenderom, czy mocniejszy kąt zależy uciec ze któregoś tam KVK na soku, żeby wskoczyć na KVK2 albo paszportem króla na KVK3. To się najbardziej im opłaca. Zresztą wiem, że paru takich dobrych graczy z Polski na KVK2 teraz nawet zmigrowało, no bo chcieli sobie pograć coś bez technologii, wiesz, bez technologii KVK, nie? Więc tutaj to ludzie migrują na KWK2, wiesz, z różnych powodów. Najczęściej to jest tak, że chcą się poczuć silni i chcą mieć po prostu łatwą grę, a czasami chcą po prostu sobie dokończyć dowódców, których przez całą grę nie mogli ich skończyć, bo wychodzą co rusz to nowi dowódcy i czasami tych starszych ciężko dokończyć. Sam tak robiłem. Sam Konstantyna tak kończyłem, ale ja akurat migrowałem do KWK2 dlatego, że stworzyłem to królestwo i ściągnąłem tylko do niego swoje główne konto. Dlatego. Tak też możesz. Mądrze też podejście. Na KVK4 będziecie mieli Heroic Anthem na starcie, więc ogólnie fajne KVK, ale może nie, żeby grać dość często. Ale z drugiej strony mogę ci powiedzieć, że Heroic Anthem i Tide of War na tych właśnie seedach A, B i C, z tego co wiem, są najbardziej takie stabilne. Wiesz, co mi chodzi? Chodzi mi bardziej o to, że jest lepsze dobieranie, wiesz, do kampów, nie? Taką tam dostałem od znajomych innych króli zagranicznych, że Heroic Anthem i właśnie Tide of War są takie najlepsze przy dobieraniu, nie? W tym momencie. Nie wiem, dlaczego tak jest. Proszę? No? KWK4 też jest taka ciekawa sprawa, bo my jako młode królestwo nie jesteśmy na takich samych prawach jak królestwa, które już po raz trzeci czy czwarty grają SOK. Tak, to prawda. Z tego, co się dowiedziałem, a czasami ciężko jest coś się dowiedzieć od Lilith, my będziemy mieli tylko limit 150 osób do migracji. Ze wszystkich źródeł, jakie ściągam jako młode królestwo, tylko tyle będziemy mieli miejsc. W porównaniu do królestw SOK, które mają po 500 miejsc. Więc też musimy bardzo rozważnie dobierać graczy. Wiadomo, chcemy silnych, chcemy słabszych. Niektórzy z nas chcą w końcu ściągnąć jakąś swoją faremkę z innego królestwa i weź to wszystko zagospodaruj. Będzie to ciężkie, ale mamy na to pomysł. Mamy wyznaczoną pulę nawet na farmy, mamy wyznaczoną pulę na zagranicznych graczy, mamy pulę na polskich graczy, mamy listę rezerwową, czyli powinno być wszystko dobrze. A nie ukrywam, ludzie pukają i to naprawdę wszystkimi drzwiami i oknami. Tak, no bo bardzo właśnie tak jak wspomnieliśmy wcześniej, bardzo dużo graczy, którzy już są znudzeni sokiem na tych mocniejszych KD, po prostu migrują, starają się właśnie migrować KVK2, 3, 4, to albo na przykład powtarzają KVK4 nawet niektórzy, więc no tak jest, no to ja się nie dziwię, że pukają 150 miejsc, tak, masz w KVK4 masz 150 miejsc, dopiero w KVK5 masz więcej. No. Jest jeszcze jeden czynnik, przez który ludzie pukają. Jak dobrze wiesz, wieści się rozchodzą, a nasze królestwo jest troszeczkę, mamy troszeczkę stworzone inne zasady niż we wszystkich, takie bardziej swobodne. I ludzie się o tym dowiedzieli, a że u nas w królestwie wiemy, że życie prywatne jest najważniejsze, dopiero potem jest gra, a gra to w ogóle jest zabawa, to nie jest nic poważnego, czyli nie podchodzimy do tego tak poważnie, że wiesz, a jak nie przyjdziesz, to my cię spalimy, my cię wywalimy i w ogóle cię zbesztamy, nie masz co u nas szukać. Nie, my tak do tego nie podchodzimy. Wiadomo, każdy z nas, każdy człowiek ma jakieś czasami ważne sprawy w życiu prywatnym i ludzie się o tym dowiedzieli. Że mamy tak jakby ustępstwa, mamy tak jakby luki, takie ludzkie luki, takie wiesz, no nie zawsze możesz być, nie zawsze możesz zagrać. Chcesz grać, lubisz grać, ale czasami pojedziesz po prostu na wakacje na tydzień. I ja byłem w takim królestwie, gdzie jak nie było cię tydzień czasu, to już nie miałeś w ogóle po co do gry wracać. I wyobraź sobie, że jesteś graczem, grasz 2 lata, tak, inwestujesz w to, wszystko prowadzisz, jedziesz na wakacje, i jesteś w królestwie 26-75, w jakim zaczynałem i w ogóle nawet nie masz co do gry zaglądać. I ludzie przez to, że się dowiadują, że mamy takie, wiesz, takie ludzkie podejście do gry,
że traktujemy to naprawdę jako zabawa, pchają jeszcze bardziej drzwiami i oknami. I myślę, że to też jest, i że to też bardzo dużo robi. Nie, dobra, no wiesz, wszystko zależy jakie, w którym miejscu są dane królestwa, jakie mają ambicje, jeżeli chodzi o tam KVK, o grę. Niektórzy mogą mieć podejście chill, nie tak jak wy, niektórzy mogą mieć takie pół na pół, niektórzy jest bardziej na progres, bo chcą robić kapeki, chcą walczyć, chcą wygrywać, no to jest gra, gdzie każdy chce troszkę, wiadomo, podziałać, nie? Więc to jest fajnie, to jest fajnie. My stawiamy na progres, my stawiamy na walki, tak jak inne królestwa, ale nie na siłę. Nie pchniemy do przodu na siłę. Nie zmuszamy ludzi, żeby naprawdę wypalili całe swoje wojsko, bo my chcemy coś zdobyć. Nie. I w ten sposób, jak dochodzi do eventów, no mówisz, stawiają na progres. No jak masz cały sojusz aktywnymi ludźmi zapełnionymi na event, no to już wiesz, że się więcej nie da zrobić. No to tak. się po prostu więcej nie da zrobić. To A mimo tego część ludzi w tym czasie ma wolne, część śpi. No to prawda. Wiesz, łączymy te sojusze i no ile się da ugrać, tyle ugrywamy. Jeżeli trafiamy silniejszego przeciwnika, no to trzeba się też z tym pogodzić. To też. No ale czasem trafisz na silniejszego przeciwnika, a potrafisz go ograć. No, widziałem wiele królestw, które na przykład były w Sydzie B, trafiały na KVK na królestwo, które było w Imperium. Okazywało się, że to Imperium to tylko na papierze i ogrywali ich na, wiesz, open fieldzie, więc to też tak różnie zależy jak trafisz, nie? My również mamy nasze małe sukcesy. Mimo, że gramy z silniejszymi graczami, potrafimy też ich pokonać. No to fajnie, nie, to bardzo fajnie, że tutaj macie swoje jakieś tam zasady i to kontynuujecie, bo to też niektórzy Polacy, którzy szukają jakiegoś KD, żeby sobie pograć na pełnym chillu, też takie potrzebują, tak? Też potrzebują. Nie ma u nas pełnego chillu, ale nie ma też pełnego lewactwa. Staraliśmy się to tak wypośrodkować. Pół na pół, no też Nie ukrywam, będziemy mieli, też patrzymy na KP, tak jak w innych królestwach, też patrzymy na aktywność. Mamy też kilku graczy, którym niestety będziemy musieli podziękować, no bo jeżeli mamy gracza P5, który nie stawia się na żadnych ruinach, no to nic tam po takim graczu. Tak, lista DW do zrobienia i czyszczenie czasem jest to uciążliwe i tacy gracze czasem są uciążliwi, tak jak wspominałeś o tych niektórych Wietnamcach, nie? Że też mieliście tam z nimi problemy i se to jakoś tam rozwiązaliście. No i też fajnie, że wam bardzo szybko te problemy rozwiązaliśmy. Można filmik na TikToku zobaczyć. Jeżeli można, to możecie zajrzeć mogę podać, jak ktoś do mnie napisze, mogę podać link i możecie sobie obejrzeć, jak bardzo szybko uporaliśmy się z Wietnamcami. Z Wietnamczykami, no tak. Fajnie, bardzo fajnie, że wam tutaj to się rozwija. A jeżeli chodzi o garnizon liderów macie też takich parę kont, które tutaj wiodą u was prym? Wilku? Wilka nam chyba znowu nam chyba go tutaj ucięło podczas jazdy. Tak jak wspominałem wcześniej, nagrywanie, gdzie niektórzy są w trasie, jest cięższe, ale fajnie to przez cały czas nam wychodzi. Więc ja tylko tu dopowiem, że 329 teraz będą przejmować okręgi w swoim kampie, z tego co tutaj widzicie. Ruiny też za niedługo im się otworzą, więc będą pewnie walczyć tutaj. Jest Wilku? Chyba jeszcze go nie ma. Też tutaj ołtarz ciemności się im za niedługo otwiera, więc jak ktoś chciałby pośledzić, jak to królestwo tu się będzie rozwijało, no to fajnie możecie sobie zawsze odpalić i przeglądać te kręgi albo te starożytne ruiny. Przepraszam, ołtarze ciemności, żebyście mogli zobaczyć, jak im tutaj idzie. No i za niedługo ich tutaj wiadomo czeka Kingsland. No Kingsland, jak sam Wilku mówił, no tutaj mogą mieć ciężko, no bo mają dużo trudniejszych przeciwników, więc no, też trzeba się z tym liczyć, że nie będzie łatwe do ogarnięcia. Ale no tak, tutaj przeglądałem też sobie inne konta tych mocniejszych niby królestw, no to jak sobie odpalimy tego 3289,
No to jednak jest tutaj gdzieś ta różnica, widać, że to KD jest troszeczkę mocniejsze, nawet tutaj muszę odpalić sobie, bo gdzieś tutaj przeglądałem ich My Sojusz, chyba ten. Tak, to jest ich My Sojusz, Arctic Azure Evolved i powiem wam, że jak nie wiem, czy nie widziałem na lidze Ozyrysa. Nie wiem, czy nie było tak, że ich nie widziałem na lidze Ozyrysa. No siema, Wilu, już wróciłeś? Wilku na razie w życiu, więc może coś przepina jakiś internet. Jesteś? Dobra, Jesteś. słuchajcie. Tak, jesteś. Właśnie tu widzom opowiadam, że przeglądaliśmy sobie też tam to KD, które tam rywalizujecie o Kingsland. To 3289, a Arctic Azure Evolved, nie wiem, czy ich nie widziałem tam w top 32 waszego świata na lidze Ozyrysa, że nie wiem, czy ich tam nie widziałem, że oni tam dość daleko zaszli też. Bo tak przeglądam właśnie i Tak. no, Oni bardzo daleko. no, dlatego tak mówię, że nie wiem, czy oni tutaj nie zaszli jakoś daleko, więc tak jak mówiłeś, nie macie tam jakichś tam graczy, którzy są jacyś słabsi. Ja się na chwilę przełączę, zobaczymy ich, czy są tam w lidze. Powiedz mi w międzyczasie, jeżeli chodzi o wasze KVK, już tam jakieś macie ugadane konta na KVK 4? W sensie już takie wiesz, że ich bierzesz, bo nadają się do twojego królestwa, do tego, co ty tam tworzysz? Tak, mamy już mniej więcej połowę listy zrobionej, na te 150 miejsc mniej więcej połowa listy jest zrobiona. Dalej jeszcze dysponujemy połową miejsc i nie mówię, że nie mamy chętnych, ale staramy się ściągnąć graczy z różnych stref czasowych, bo gdybym chciał samych Polaków, no to już bym mógł zamykać śmiało listę. Ale nie chcemy w ten sposób robić, a w dodatku jeszcze mamy do końca KWK około miesiąca, więc czekamy. Większość zapytań o migrację tworzy się jakieś takie 2 tygodnie, tydzień przed otwarciem migracji. Ja tutaj w międzyczasie, jak mówiłeś, przeglądałem na szybko i pokazywałem właśnie widzą 3289, oni do 1.16 doszli w lidze Ozyrysa, więc 2 grupy przegrali tylko w tej 1.16, więc dobry wynik. Top 32 KD bardzo tutaj, no, bardzo dobry, więc no macie mocy. No. Pamiętaj, że wielu z tych graczy było u nas w 3.2.9.9 i tutaj zaczynali, między innymi Ash na przykład, jakbyś spojrzał na topowy sojusz, na gracza R4, Ash Kalei się nazywa, to jest gracz, który zaczynał u nas od konta 0. To jest high spender, bardzo dobry przyjaciel, walczyliśmy z nim w KWK1, on był wtedy w Królestwie 3.3.0.0 i był naszym sojusznikiem, więc znam go bardzo dobrze. Jak się tam uda wam jeszcze dogadać. Wielu innych graczy z tego królestwa tak samo. Jak się uda wam tam jeszcze dogadać, tam jakieś dodatkowe nagrody, bo się znacie dość dobrze, to byłoby fajnie, nie? To zawsze... Jeżeli się uda, to się uda. Jeżeli się uda, to się uda. Na pewno jako znajomi z innych KWK i nawet z naszego królestwa bardzo ze sobą dobrze rozmawiamy, szanujemy się na czacie zaginionego królestwa. Nie robimy takiego zbędnego syfu i po prostu mimo tego, że walczymy przeciwko sobie, to traktujemy się jak przyjaciele. No, czasem tak bywa. Czasem tak bywa, że polskie królestwa na siebie też trafiają i muszą walczyć między sobą i czasem się robi, wiesz, różne dziwne rzeczy, bo tak czasem bywa, nie? Czasem tak bywa, że polskie KD potrafią być w jednym kampie albo na przykład przeciwko sobie, nie? I to też rodzi dodatkowe, wiesz, emocje i dodatkowo, jakby tak powiedzieć, taki prestiż, żeby się spiąć na tym KVK, nie? Jak się pospotykają. Możemy śmiało to nazwać rywalizacją. Nie wojną, tylko rywalizacją. Tak. Sprawdzamy, do jakiego stopnia nasze królestwa się rozwinęły. I tyle. Tak, to prawda. To bez dwóch zdań prawda. Słuchaj, no i w sumie będę miał tu chyba jeszcze jakieś takie ostatnie pytania, jeżeli chodzi o ten. Wy też tutaj się staracie swoich graczy jakby tak kierować i pomagać im w prowadzeniu kont? W sensie, wiesz, jeżeli ktoś z czegoś nie wie, albo robi na przykład źle dowódcę, albo tam jakiś gir, no to staracie się i ich też jakoś prowadzić? Masz jakieś tam właśnie takich graczy, którzy wolą się spytać, dowiedzieć, niż robić wszystko po swojemu? Wiesz, chodzi mi nie o popełnienie błędów, nie? Mamy takich graczy.
i u nas gracze wiedzą, że mogą się każdego R4 czy każdego doświadczonego gracza zapytać. Nie mamy z tym żadnego problemu. Nie traktujemy kont 11-milionowych na przykład, że one są bezużyteczne. Mamy konto 15 milionów, które ma najwyższą liczbę punktów honoru w całym królestwie. Wiem, ile są czasami warte takie konta. A sam popełniłem na początku błędy, więc staramy się innym pomagać, żeby nie popełnili tych błędów i żeby od razu szli w tą dobrą stronę. I oni o tym wiedzą. Oni o tym wiedzą. Dodatkowo, jeżeli widzę jakichś graczy, nawet mniejszych, którzy bardziej się starają, dostają dodatkowo prezenty od króla, żeby im troszeczkę w teleportach pomóc, w kryształach, żeby jednak ten progres był. Bo czasami o własnych siłach nie dają rady, więc trzeba im pomóc. No tak czasem niestety jest, że to trzeba jakoś inaczej rozwiązać. No. Nie mamy z pomocą żadnego problemu. No teraz na obecną chwilę. No? Na obecną chwilę nawet mamy, ogłosiłem nagrody za ruiny. Tylko 3 z tych nagród trafią do graczy T5, a cała 15 trafi do graczy T4. To też jest bardzo motywujące dla tych mniejszych graczy, żeby się wykazywali w ruinach. Tak, to prawda. No zawsze trzeba trochę pomagać te czwórkom, no bo te czwórki potem potrafią robić różnicę na walkę. Stają się te piątkami. Potem stają się te piątkami. Tak, to też racja. To też racja. No. A teraz przed wami, no moim zdaniem takie trudniejsze KV-ka, no bo ta technologia, nie? Wchodzi, nie? Czyli coś, co albo się inwestuje i się będzie miało cyfry, albo się nie inwestuje i będzie tak trzeba dziubać to, nie? Niestety KV-ka 4, no to już jest, wiesz, no jest tam inwestycja, nie? Tak, no mamy graczy, którzy już poznali tą technologię i będą pomagali. Słuchaj mnie? Tak, słuchajcie, wiesz, mi bardziej chodziło o to, że na przykład właśnie gracze T4 twoi, nie? Się z tym zmierzą, gdzie ich technologia jeszcze, wiesz, ta podstawowa nie jest rozwinięta, a tutaj już pchamy technologię KV-sokową, która no też, żeby jakiś tam dobry pułap osiągnąć na różne etapy walki, no też musi wyglądać jakoś, nie? Więc to też zobaczą, jak się to czasem zderza z jakimś krakenem, który nie to, że ma dobre konto, to jeszcze, wiesz, tą technologią wgniecie. To też czasem jest takie, ja wiem, bo wiem od niektórych Polaków, którzy mi pisali, że to jest czasem demotywujące, nie? A więc tutaj to też u was będzie, jakby tak powiedzieć, od was będzie zależało, jak ich też zmobilizujecie, tych graczy, no bo to, no wiem, że to jest demotywujące, bo niestety dużo mi to ludzi zgłaszało, że Lili troszeczkę z tym KV-ka technologii przegina, no bo faktem moim zdaniem powinni to albo zmniejszyć, albo po prostu, nie wiem, wykupujesz tą technologię i masz na przykład na 2-3 KV-ka, wiesz o co mi chodzi, nie? A nie, że co KV-ka musisz wykupywać, żeby tam jakieś te cyferki robić, bo w tym momencie nie jest uzależniony tylko jakość twojego konta, ale także jakość twojego portfela. Dokładnie. Tak, troszeczkę żartobliwie powiem, mamy w naszym królestwie konto Kraken. Ci, którzy się z nim zderzyli, wiedzą, o czym mówisz. Jest to bardzo bolesne. A jeżeli chodzi o technologię, to też, wiesz, bardzo często odpalam boost do rozwoju technologii, żeby pomóc właśnie tym mniejszym graczom, jak najszybciej osiągnąć maks, żeby mogli się skupić w SOK, tak, żeby się w SOK mogli już skupić tylko na tej technologii wojennej i ewentualnie tam albo wydać pieniądze, albo po prostu tylko tam inwestować swój czas, gemy i co tam się tylko da. No i dobrze robicie. Moje konto nie rozwija się tak mocno, tak szybko i tak intensywnie, no z racji tego, że pomagam innym graczom. Wszelkiego rodzaju wydane gemy czy poświęcony czas, no niestety zabiera czas na rozwój mojego konta, ale tym się nie martw. Ale zawsze... Mając 5 dobrze rozwiniętych graczy, są bardziej wartościowi niż ja sam. Także z tego założenia wychodzi. Wiesz, zawsze możesz rozwiązać to kwestią farmy, żeby ona odpalała ci buffy, no bo da się, wiesz, zawsze wsadzić na taki KV-ka jedną twoją farmę, żeby ona zbierała rubiny, nie? Bo dzięki temu potem wykorzystujesz to, wiesz, do buffów. Nie musisz tego z mina przez cały czas klikać, nie? Żebyś tam też się mógł rozwijać, nie? Zgadza się, ale niestety moja farma czasu mi dwukrotnie nie zwiększy mojego. No tak, to też... I to jest największy problem. Coś o tym wiem, ale ja akurat mam 12 farm, więc
Więc ja też staram się przynajmniej 2-3 razy puścić przez dzień i tyle jest mojego puszczania, nie? Umówmy się, że mam jedną główkę i jedną farmę. I tyle wystarczy, żeby inni za dużo nie wiedzieli. No wiadomo. A jak to u was wygląda, jeżeli chodzi o RS Sealerów? Bo przypuszczam, że też masz zapytania o takich graczy, że też chcą do ciebie zmigrować, żeby móc, wiesz, te surowce nimi handlować, nie? Wiesz co, do tej pory trafił mi się tylko jeden, co było Aha. dla mnie też szokujące, bo Mhm. nie mieliśmy żadnego. Trafił Aha. mi się jeden i miał tak horrendalne ceny, że chyba każdy mu odmówił i wiem, że jest na etapie likwidowania tych kont. Mhm. No nie, bo znaczy I tylko tyle. KVK1, KVK2, KVK3, oni mają wygórowane te ceny, nie będę mówił, że nie, bo to dopiero właśnie, gdzie masz to KVK5, KVK6, albo nawet w KVK4 te ceny spadają, bo ja pamiętam, że u nas przez pierwsze chyba 2-3 KVK cennik był 22, czekaj, żeby się nie skłamać, 20, 20, 20 i 40 chyba 5. Tak wyglądał cennik przez 3 KVK, a potem to zmniejszyli na chyba... Ale za ile? Ale za ile? I bilion. Za bilion. No to, tak. to u mnie za 1 bilion łącznie wołają $40. W sensie za byle, czy to jest żywność, drewno, czy kamień? No nie wiem, 300, 100 na przykład. Aha. No to nie, to słabo. Czyli jest to horrendalna cena. No. Tak, ale wiesz co, poradziliśmy sobie z tym. Z racji tego, że nie mieliśmy właśnie RSS Sealerów, a jednak trzeba było sobie radzić przy te piątkami, wprowadziliśmy tak jakby minimalną zbiórkę surowców. Mamy swoje farmy, mamy swoje jakieś tam konta. Bardzo często też odpalam boost do zbioru czy do produkcji surowców, co nam przyspiesza to wszystko, całą procedurę. I mamy stworzony bank w każdym z głównych sojuszy, który zbiera surowce. I jak jest potrzeba, to nie prosimy się nikogo, nie płacimy, tylko zasilamy własne konta, które faktycznie i realnie walczą. Ewentualnie potrzebują troszkę RSS do podciągnięcia technologii. Ja na 2755 od początku KVK1 coś takiego wprowadziłem jak Bank Sojuszu. Bank Królestwa i królowe się, że tak powiem, które tam najbardziej zajmowały królestwem, bo one w sumie tam pieczę największą taką zawsze miały sprawować. No to jedna właśnie z królów powiedziała, ok, to jej farma będzie takim bankiem, wykupiła tam chyba 30 albo 40 tych baniek 30-dniowych na to konto i tam co tydzień bo tam akurat mieliśmy 3 albo 4 sojusze przez 3 KVK, bo tam też było Imperium, no to wysyłali, jakby tak powiedzieć, co tydzień chodził po tych 3-4 sojuszach, poniedziałek, wtorek, środa, ten bank i tam każdy z graczy wysyłał, wiesz, surowce w takim znaczniku 2,1 miliona wysyłał do banku i potem właśnie wykorzystywaliśmy to jako rada, wykorzystywaliśmy na walkach ten bank, żeby wspierać tych takich najbardziej walczących, którzy wiemy, że robią DKP, KP, a brakuje im surowców, no to ich wtedy wspieraliśmy najbardziej, ale też wspieraliśmy tych słabszych, no bo wiemy, że czasem te słabsze konta słabiej grają, też wiadomo, nie zawsze ogarniają open failed, nie? Więc im też wspieraliśmy. Słabe konta łatwo się kamieniem wspiera, bo to są jeszcze konta, które rozwijają zamek, a my już nie używamy kamienia. Tak. Więc to też jest bardzo fajne, bo przekazujemy coś, co i tak jest nam absolutnie niepotrzebne. A nie chciałeś powiedzieć golda? Bo wiem, że te słabsze konta T4 oni golda nie potrzebują bardziej. Oni oddają złoto, tak. No, oni oddają wtedy złoto. No, to jest to tak. Taki na zasadzie takiej idealnej wymiany, nie? Oni dają ci coś, czego ty nie potrzebujesz, a ty im dajesz coś, czego ty nie potrzebujesz. Tak, dlatego my też tak mniej więcej to rozwiązywaliśmy i to też wiem, że chyba tam do teraz to jest tego, co rozmawiałem z nową tam królową, więc fajnie, że to tam zostało i tak jakoś to kontynuują, nie? My mamy proporcję 4-3-2-1, jeżeli chodzi o surowce i wszyscy są zadowoleni. Nie ma jakichś kar, jak ktoś nie płaci. No wiadomo, nie będzie płacił, później nie uzyska też pomocy. Tak, to jest logiczne. I żeby nie skakać jednym kątem po wszystkich sojuszach, to po prostu mamy 3 topowe sojusze, w których są prowadzone zbiorki przez jedno silne konto, żeby nie trzeba było też ani baniek używać. Zresztą u nas nie ma farm killerów, nie ma takich, wiesz, złych graczy, którzy by chcieli tutaj zamach zrobić na bank, także tym się na razie nie przejmujemy. A z racji tego, że te surowce trzymają jedne z najsilniejszych kont,
no to też nie ma obawy, że ktoś się z łatwością ukradnie. No rozumiem. Dobra, no to chyba w sumie wszystko, co chciałem wiedzieć na temat tutaj waszego królestwa. Też wszystko nam tutaj powiedziałeś. Też tutaj pokazywałem widzom, jaki ładny napis tutaj ci, przez całą sobie transmisję pokazywałem, jaki tu ładny napis tobie ułożyli twoi gracze w królestwie, więc miło z ich strony. Potrafię mnie zaskakiwać naprawdę bardzo często. Tak, no, więc fajnie to pokazuje, że tam macie dobrą energię w królestwie. To jest bardzo fajne. Więc tyle z opowieści królestwa. 3299 już wiecie, jak wygląda to królestwo, więc jeżeli tam będziecie chcieli zmigrować, będziecie mieli jakiś pomysł, no to przypuszczam, że tutaj do R4 Wilka, a propos złodziejki, bo ona się u ciebie tą migracją zajmuje, będziecie mogli spokojnie napisać i pogadać z nią na ten temat. Więc to mi tylko zostaje wam życzyć powodzenia w tym KVK, co jesteście, a jeszcze więcej, żebyście wyciągnęli z KVK 4, nie? No bo tu mniej więcej KVK 3 już przyszłość znasz, ale w KVK 4, kto wie, może pierwsza gwiazda? Dlaczego nie? Oj, fajnie by było. No. Fajnie by było. Więc Dobra, też fajnie. zapraszamy do nas wszystkich chętnych, wszystkich aktywnych graczy z dobrymi pomysłami. Szukamy każdego dobrego pomysłu. Każdy dobrze wdrożony pomysł, może jakieś nowości, także naprawdę zapraszamy i widzimy się u nas. Ty też. Jak się któregoś dnia zdecydujesz, też śmiało możesz do nas padać. Złodziejka już mnie Jak nie głównym, to chociaż farbą. Nie, no ja nie grałem kiedyś 2 KVK na raz przez 4-5 miesięcy i no nie, już nie zagram tak. To za bardzo obciąża. Grałem KVK 2 i KVK 4, potem KVK 3 i KVK 5, więc to za bardzo obciąża, no, jakby tak powiedzieć, czas i ciężko jest, wiesz, tu i tu grać kiwiki, nie? Tym bardziej, że się jedno po drugim się kończy, więc no niestety ja tak miałem. Dobra, dzięki wielkie też tutaj moi widzowie, że jesteście, że subskrybujecie kanał, że pchają go przez cały czas do przodu, widzę, że to przez cały czas rośnie, wyświetlenia również rosną przez cały czas, więc super. W czerwcu się na pewno kto będzie, no to będzie w Warszawie na zlocie, plus do tego w czerwcu będzie nagrana 3. część opowieści królów, więc też czekajcie, bo tam też parę ciekawych rzeczy przypuszczam, że wyjdzie. No tyle. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Na razie. Hej. Dzięki Optimus. Trzymaj się. Pozdrowienia dla ciebie, no i oczywiście dla całego naszego królestwa i do usłyszenia. Dzięki. Hejo.